Siemaneczko, dzisiaj kolejny Kukirin na kanale, tym razem G3 Pro. Generalnie to już jestem po wszelkich testach tej hulajnogi i zaraz zobaczycie je w tym odcinku, ale najpierw musicie zobaczyć jedną rzecz, a w zasadzie usłyszeć, i to jest efekt tego, gdy człowiek montuje film o hulajnodze elektrycznej i bawi się w przerwie w montażu sztuczną inteligencją do tworzenia muzyki. Posłuchajcie. Hulaja Kukirin G3 Pro, to naprawdę spoko jest wozidło. 1200 watów ma na koło, także jeździ się całkiem wesoło. Kukirin G3 Pro to najlepsze wozidło. Mały Chińczyk się postarał, ta hulajka mnie dziś cholernie jara. Kukirin G3 Pro, G3 Pro, siemano. Jest jeszcze dłuższa wersja tej piosenki, może dam ją na koniec tego filmu, ale musicie przyznać, że nieźle siedzi, co? Ja słuchałem tego dosłownie przez 2 dni w kółko, a jak o kółkach mowa, no to Kukirin G3 Pro ma 2 kółka, a dokładniej 2 kółka 10-calowe, pompowane, dętkowe z oponami terenowymi, a napędzają je 2 silniki po 1200 watów każdy i to są najmocniejsze silniki, jakie miałem okazję testować na moim kanale. Czyli łącznie ta hulajnoga ma 2400 watów mocy. Ale czy ta moc robi jakąś różnicę w stosunku do hulajnóg 2x1000 watów? Zobaczcie sobie sami speed test. Trzeci bieg, 2 silniki, uwaga, poszło, 20, 30, 40, 50, 61, 62, 43, 65 na godzinę. Wow! A jednak, no jestem pod wrażeniem. 65 na godzinę Kukirin G3 Pro. Spodziewałem się takiego wyniku i podoba mi się jazda przy takiej prędkości. Tym bardziej na tych oponkach, które trzymają się naprawdę rewelacyjnie, nawet na takich łukach przy 66 na godzinę. No jest po prostu poezja. A zobaczymy z górki tak maksymalnie, ile poleci. Na razie 66, 68, delikatny łuk, 70, 70 na godzinę, dobra. Hamujemy, będzie tego. Jest nieźle, nie powiem. Idzie pięknie, natomiast te silniki raczej tak zachowują się, jakby miały 2x1000 watów. No albo po prostu waga robi swoje, no bo Kukirin G3 Pro waży około 37 kg, co czyni ją najcięższą hulajnogą, jaką testowałem dotąd na moim kanale. I warto tutaj wspomnieć, że jazda takim spaślakiem po ścieżkach rowerowych może skończyć się mandatem. No ale co tam, widziałem dużo cięższe na mieście i... Ale tutaj robactwa, ja pierniczę. Oczywiście ten egzemplarz przyszedł do mnie prosto ze sklepu geekbuying.pl. Jest to chiński sklep, ale po polsku. Jest tam dużo innych ciekawych rzeczy w bardzo dobrych cenach i co ciekawe, ten sklep podobno ma magazyny gdzieś pod Warszawą, więc przesyłka przychodzi bardzo szybko, 0 cła i ogólnie spoko. Pod filmem o Kukirin G2 Master pojawiały się komentarze dotyczące serwisu i gwarancji tych hulajnóg. Postanowiłem, że zapytam w Geek Buying. Dostałem odpowiedź, że na te hulajnogi udzielana jest 12-miesięczna gwarancja. Natomiast w jaki sposób ona jest realizowana, tego już niestety nie wiem. Dobra, wróćmy jednak do recenzji G3 Pro. Pro w nazwie wiadomo, musi zobowiązywać, więc nie mogło tutaj zabraknąć na przykład hamulcy tarczowych zaciąganych hydraulicznie, a nie na linkę. Poza tym jest oczywiście jeszcze hamulec elektroniczny, jest tutaj 5 stopni do wyboru, ja miałem ustawione na 2. Zresztą zobaczcie sobie test hamulcy, nie wiem jak się mówi, hamulców. No i hamowanie z 50. Uwaga. Jest 50. No, nieźle, nieźle. Uwaga, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 metrów, kurde. To tak jak Kukirin G2 Master. Zarąbiście. Hamulce naprawdę bardzo dobre.
hydraulika robi swoje, oponki terenowe robią swoje, no i hamulec elektroniczny ustawiony był tutaj na 2. Także tak to wygląda. Hamulce naprawdę brzytwy. Jeśli chodzi o zawieszenie w G3 Pro, no to powiem szczerze, jest tak mięciutkie, tak dobrze dopasowane pod moją wagę. W ogóle nie musiałem tutaj nic regulować i nie ma tutaj takiego efektu, wiecie, bujania bezwładnego tej hulajnogi, także ten amortyzator, który tutaj jest, być może faktycznie jest hydrauliczny, no niestety nie miałem tego jak sprawdzić, ale generalnie zawieszenie to jest jedna z 2 najlepszych rzeczy w tej hulajnodze i nie omieszkałem sprawdzić oczywiście jak zachowuje się w terenie, no i na kieleckim single tracku MTB. Wcześniej testowałem tutaj Kukirin G2 Master, teraz przyszła pora na Kukirin G3 Pro, już się nie mogę doczekać, a hopki są ładne. No to co, lecimy. Wiraż. Ale czad. Ja! Powiem szczerze, ta hulajnoga jest co prawda bardzo ciężka, no bo jednak 10 kg więcej waży od Mastera, ale jest przez to bardzo stabilna, bardzo wygodna i bardzo miękka. Na tych skokach mam wrażenie, że amortyzatory dobijały do końca. Także bez żadnej regulacji, bo wcześniej nie regulowałem zawieszenia, jest mega miękka, po prostu. Ja nawet myślę, że dla osób, które ważą więcej niż ja, czyli więcej niż 80 kg, można by trochę skręcić te sprężyny, żeby były bardziej sztywniejsze. Natomiast uczta offroadowa jest zarąbista tutaj. Approved. I teraz gość specjalny, Mateusz z kabaretu Czwarta Fala. Siemano, dzień dobry, ja dzisiaj tak bardziej elegancko, bo wracam ze spotkania firmowego, którego nie było. Yo. Tak jest, to jest prawdziwy hulaj biznesmen. Tak. Jeździsz czasami na hulajnogach elektrycznych, nie? Jeżdżę czasami na hulajnogach elektrycznych, zdarzało mi się często jeździć nimi w mieście, tymi takimi sharingowymi, nie będziemy wymieniać nazw, nie robimy reklamy. Nie, powiedz mi, na takiej jeździłeś kiedykolwiek? Na takiej nigdy nie jeździłem i powiem wam szczerze, że pierwsza zauważalna rzecz, którą widzę, to że to jest kurde porządny sprzęt. To jest porządny sprzęt. Tamte są spoko do takiego jeżdżenia na zasadzie, że sobie po prostu wsiadasz, jedziesz do kumpla i tak dalej, a tutaj no to mamy maszynę, jest maszyna. Wiesz co, to może zanim opowiesz o wrażeniach, to się przejeść trochę. Dobra. I wtedy dopiero coś... Mogę jechać? Tak, obsługę mniej więcej znasz, powiedziałem Ci przed chwilą, także jedziesz. Ja nigdy tym nie jechałem. Ty, zgasła. Zgasła, no widzisz? Zepsułem. Poczekaj, tu się... Masz pan na zapłon normalnie. Włącza się kluczyk. Tutaj przytrzymujesz chwilę. Kurwa, single dual. Single, no, słuchaj, pierwszy bieg, jeden silnik na razie, a później Ci włączę, wiesz, petardę, 2 silniki. Mordo, wiesz o co chodzi, dobra. Pojechał. Do wariacie się widzimy, elo. Się kameruje i powiem wam, że kurde, taką miejską to bym tędy nie przejechał raczej, a tu jest ładnie. Ale jest offroad, mordo. Ty, no zajebiste to jest. A teraz spokojny tryb miejski, prawda, widoczki, Kielce, bocianek tego typu. Ładnie, ładnie, przyjemnie, bardzo przyjemnie. Tutaj dostałem informację, że mogą 2 silniki być prażone, tak? Tak, jak sobie naciśniesz ten czerwony przycisk magiczny na kierownicy, to masz petardę wtedy. Ale mogę w tym momencie? Możesz. I on nie pojedzie sam? Sam nie. O shit! O kurwa, panie! Ale zrywny! Jak łogier! Ty, no naprawdę to idzie. A jeszcze do tego trzeci bieg odpalasz i jedziesz 60 parę na godzinę. Dobra, wróciłem do jedynki, bo jednak jestem, jak widać, po stroju w trybie emeryckim dzisiaj. No czuć pieniądz. Nie, no widać, no jest konstrukcja, kurde, no zobacz jak to w ogóle wygląda, kolory takie agresywnej jazdy, pomarańcz, czerń. Jest dobrze, no jest racing. Ja muszę powiedzieć, że fajną ścieżkę rowerową tutaj macie. Aha, widzisz. Zobaczcie, najlepszy plac zabaw w Europie. No, jest kawał placu. To jest kawał, ten plac zabaw indywidualny, jest, tylko ty i jedno dziecko, nic więcej. Kielecka Energylandia. W takim mieście jak, powiedzmy, Kielce, no to jest mega opcja. Przejdziesz tak naprawdę całe miasto tam i z powrotem, no wsiadasz sobie elegancko. No w taką pogodę jak dzisiaj to nie ma nic lepszego. Super sprawa na korki, nie? No, oczywiście, wiatr we włosach, człowieku, milutko, jedziesz sobie. A można to prowadzić po pijaku? Nie. Nie no, żartuję.
Powiem tak, no trzeba ćwiczyć łapy na takie tereny, to nie jest takie hop-siup. Zajebiście się A jeździ. co powiesz o właśnie zawieszeniu na przykład, że jest miękko? Miękkie, wybiera wszystkie nierówności, no kurde, no po takiej drodze jedziesz taką hulajką, no i wiadomo, no czuć na rękach, no bo to ci wszystko, te wszystkie przeciążenia idą chyba w ręce, że wszystko ci się telepie, ale ogólnie mega fajnie. No i spoko jest, że wiesz, jedziesz sobie na przykład tędy, chcesz jechać do góry, cyk, na przestrzał i jesteś za chwilę na górze, z góry można zjechać. Dokładnie. Uważam, że super robota. Wiadomo, że no ja to dzisiaj jestem tak, wiecie, oficjalnie. Można by się w jakiś dresik ubrać, polatać po jakichś offroadach, po jakichś lasach i to mega fajna To się musimy w takim razie umówić na taką jazdę, a Bardzo tymczasem chętnie. dzięki za Twoją opinię Dziękuję bardzo. Trzymaj się, Polecam, mega fajna i sprawa. oddawaj hulajnogę. Nie, na razie, dzięki. O ty, ej, zatrzymaj się! Skurczysy. Oddawaj! Nie, ona jest moja! Oddawaj! Oddam nigdy! Oddaj mi rower! Będę za 15 minut. Ryszard, ty draniu! Mniej więcej po 10 km biegu za Mateuszem w końcu udało mi się odzyskać hulajkę i pośmigać trochę po Kielcach, żeby sprawdzić, jak nieco cięższa niż zwykle hulajka radzi sobie w mieście. Slalom w mieście. O, mamy podjazd. Zaraz zobaczymy, czy sobie da radę. Bez problemu. Jeszcze z wyskokiem. Można poszaleć. A co to? Sharingowe stoją, nikt ich nie chce. Ogólnie nie zauważyłem żadnej różnicy, poza tym, że po prostu cięższym sprzętem jeździ się bardziej komfortowo, no i może trochę bardziej czujnie podczas mijania się z patrolem Straży Miejskiej. Nie widziałem tego miejsca wcześniej. Jest idealne właśnie pod taką hulajnogę. Kurde, offroad w środku miasta. Jeśli jesteście może teraz ciekawi, ile Kukirinem G3 Pro można przejechać maksymalnie na jednym ładowaniu, no to test zasięgu. Standardowy test baterii, czyli jazda na tempomacie 25 km na godzinę na jednym silniku, licznik skasowany jest 17 km, bateria naładowana na full, jedziemy. Oczywiście ustawiając tempomat na mniej więcej 25 km na godzinę na prostej, jeśli jedziemy z górki, no to hulajnoga automatycznie przyspiesza, ale nie pobiera w tym momencie więcej prądu niż powinna przy 25 na godzinę. Tak to działa. Pierwsze 10 km przejechane, bateria 55 V, jedna, dwie kreski ubyły ze stanu, jedziemy dalej. Fajna opcja z tym odchylanym ekranem, można sobie ustawić tak pod siebie. ...20 km za mną, stan baterii 52 V, 3 kreski ubyło, no zapowiada się lepiej niż w G2 Master. Muszę zwrócić uwagę na jedną ciekawą rzecz, a mianowicie zobaczcie, jak tą hulajnogę można sobie prowadzić. W sensie trzymam sobie jedną ręką jeszcze tutaj na środku, bez żadnych obaw, że zaraz się przewrócę, bo stracę równowagę. Na mało której hulajnodze, na jakiej jeździłem, można było w ten sposób sobie jeździć. Można powiedzieć, że ta hulajnoga jakoś tak dziwnie prowadzi się sama, jest taka bardzo stabilna, przez co komfort jazdy na niej jest naprawdę rewelacyjny. 30 km, 49,7 V, pasek stanu pokazuje pół baterii, jedziemy dalej. – 40 km przejechane, 47,8 V w baterii, 4 kreski na pasku stanu, jedziemy. Cholera jasna, chyba przeszacowałem trochę tą trasę, wydaje mi się, że do domu już nie dojadę. No jest 48 km przejechane w tym momencie, ale już jest jedna kreska na baterii, także czy da radę jeszcze te 3-4 km, tak żebym do domu dojechał? Nie wiem. Byłoby 50 równe. Zobaczymy. Słuchajcie, mamy definitywny koniec już tego zasięgu. 50 km praktycznie. Niby jedna kreska, ale ta bateria jest jakoś tak zabezpieczona, że pokazuje, że jeszcze jedna kreska, niby mruga, ale hulajnoga już nie chce jechać. Także całkowity, realny zasięg Kukirin G3 Pro, jeśli będziecie jechać 25 km na godzinę na jednym silniku, w miarę normalną drogą. Ważyć 80 kg, tak jak ja, no to
50 km jest do zrobienia. Jeśli ważycie mniej, zrobicie więcej kilometrów. Jeśli ważycie więcej, no to wiadomo. Pokażę Wam teraz najfajniejszą rzecz w tej hulajnodze, czyli wymienną baterię. Nigdy wcześniej nie widziałem w żadnej hulajnodze takiego rozwiązania. Po zakończonej jeździe wystarczy sobie zdjąć ten gumowy kapturek i tutaj mamy taki szyfr, który można sobie samodzielnie ustalić na swój. Ja mam w tym momencie standardowy 000. Wystarczy przekręcić to kółeczko w prawo, ciągniemy za uchwyt, otwieramy sobie dek. Uwaga, dek jest ogumowany, także jest tutaj zabezpieczone przed dostawaniem się wody i wystarczy teraz pociągnąć tą wtykę, później za uchwyt od baterii i wyjmujemy sobie baterię. Słuchajcie, mamy baterię w ręce. To jest niesamowite, to jest bardzo fajne rozwiązanie. Można sobie tą baterię wziąć po prostu gdzieś tam do domu, do garażu, gdzie chcecie po prostu i ładować, dlatego że tutaj macie pod gumowymi uszczelkami dwa porty, takie same jak te w hulajnodze. Także tymi dwiema ładowarkami można ładować tą baterię, ale będąc na przykład sobie w domu, w pokoju nawet, gdziekolwiek po prostu chcecie. A w sumie gdyby kupić drugą taką baterię, no to już wtedy, słuchajcie, bez żadnych przestojów taką hulajnogą można jeździć po prostu na okrągło. Na jednej baterii jeździć, a drugą po prostu ładować. I teraz postaram się jedną ręką to ogarnąć, żeby pokazać Wam, że to jest naprawdę prosta czynność. Pyk, pyk, wkładamy wtykę, zamykamy dek, przekręcam, zakładam zabezpieczenie i gotowe. No to jest po prostu rewela. Mega mi się to podoba. Super rozwiązanie. Z czystej ciekawości wziąłem baterię do domu, żeby sprawdzić, czy faktycznie da się ją w ten sposób naładować. Także sobie podłączymy jedną ładowarkę, drugą ładowarkę. Obie świecą na czerwono, także no cóż, bateria ładuje się w kuchni. Bateria w G3 Master ma pojemność 23,2 Ah i napięcie nominalne 52 V. Z boku deku pod taką specjalną gumową zaślepką znajdują się dwa porty ładowania. Naładowanie baterii do pełna po teście zasięgu pochłonęło 1,38 kWh energii elektrycznej. W ogóle to zastanawiałem się, na ile dobrze zabezpieczona jest ta bateria z elektroniką pod dekiem. No i wiadomo, no żeby to sprawdzić, no to trzeba zrobić jakiś test. A najlepszym testem, wiadomo, jest test jazdy po wodzie i po błocie. Po takiej jeździe offroadowej, ku mojemu zaskoczeniu, sytuacja pod dekiem okazała się naprawdę bardzo dobra. Zero wody, może troszkę piasku na uszczelce, czyli ogólnie test szczelności zaliczony. Natomiast mycie hulajnogi klasycznie strumieniem wody z węża również nie spowodowało dostania się wody do środka, więc postanowiłem użyć większego ciśnienia. Słuchajcie, może nie powinno się myć hulajnogi myjką ciśnieniową, ale zrobiłem to, bo była naprawdę bardzo brudna po tych testach terenowych i przede wszystkim chciałem Wam pokazać jedną rzecz. Otwieram sobie dek. No generalnie jest tutaj woda, bo nie ma siły, żeby nie było podczas mycia myjką ciśnieniową, ale ta woda jest tutaj, trochę na baterii, natomiast tutaj jest wszystko ok. Podłączam sobie teraz baterię. Oczywiście można by to było zrobić przed myciem, ale patrzcie. No dobra, troszeczkę wody się tutaj zebrało. I teraz co? Tu jest taka mała dziurka i ona nie bez powodu jest po stronie stopki, bo chodzi o to, żeby woda, która się ewentualnie tutaj dostanie, spływała sobie po prostu, bo jeśli hulajnoga stoi sobie na stopce, to jest przechylona po prostu w lewą stronę. Jest tutaj mała dziurka, nawet jak się trochę wody tutaj dostanie, to nie ma problemu. Spłynie sobie, jak ze sterownikiem. Nie wiem, boję się nawet sprawdzać, pewnie też się tam trochę wody dostało. Dlatego raczej nie proponuję, żeby myć hulajnogę myjką ciśnieniową i nie przesadzać z jazdą po jakichś takich ekstremalnych, mokrych terenach. Ale chciałem Wam pokazać, że tak to wygląda w środku i cóż mogę powiedzieć, oby Wam służyła hulajka jak najdłużej.
Nocne oświetlenie w G3 Pro nie jest jakoś przesadnie kolorowe, bo nie ma tutaj innych kolorów niż czerwień. Bardzo podobają mi się te boczne, trójkątne, czerwone światła na deku. No i bardzo ładne tylne, które wygląda trochę jak w ścigaczu, a po naciśnięciu hamulca oczywiście mruga. Hulajka ma oczywiście kierunkowskazy i bardzo mocny podwójny reflektor LED, który moim zdaniem daje troszeczkę za bardzo skupione światło, ale ogólnie jest ok. To może dwa słowa na temat obsługi tej hulajnogi. Tutaj jest stacyjka, przekręcamy sobie kluczyk, główny włącznik, wystarczy przytrzymać, hulajnoga się uruchamia i tak ogólnie tutaj mamy jeszcze do dyspozycji włącznik Single Dual, czyli dołączanie przedniego napędu. Po lewej stronie włącznik świateł, kierunkowskazy, no i klakson. Jeśli chodzi o licznik, no to wygląda on dokładnie tak samo jak w Kukirin G2 Master. Dużymi cyframi na środku wyświetla się prędkość. Tutaj mamy napięcie baterii, graficzny pasek stanu baterii, informacje o tym, czy jedziemy na jednym czy na dwóch silnikach, czyli Single Dual. Teraz sobie włączę na dual. No i jak włączymy światło, to też informacja, że włączone są światła, albo na przykład kierunkowskazy. Tutaj mamy lewy, tutaj mamy prawy. No i po prawej stronie oczywiście, na którym biegu jedziemy. Taka informacja. Wystarczy sobie nacisnąć przycisk zasilania i jeszcze raz i mamy trzeci bieg w tym momencie włączony. Całkowity przebieg hulajnogi, no i tak zwany trip, czyli dystans bieżącej podróży. W ogóle to bardzo miło ze strony Kukirin, że zawsze do swoich hulajek dorzucają jakieś gadżety. W G2 Master był to zamek z linką, a tu zamiast zamka dostajemy ekstra zapasową dętkę, no i oczywiście pompkę, klucze imbusowe, no i wiadomo, instrukcje w języku polskim. W zestawie znalazły się również dwie 2-amperowe ładowarki, co się rzadko zdarza. Obydwie mają jednakowe parametry, lecz nieco inne etykiety. No i tak podsumowując, G3 Pro, jeśli chodzi o jej zalety, to po pierwsze, pierwsza rzecz, jaka w ogóle mi się najbardziej dała we znaki, to był po prostu komfort. Mówię o zaletach. Naprawdę komfort jazdy na tej hulajnodze niesamowity, bez żadnych regulacji, po prostu ta hulajnoga jakby była uszyta w ogóle pode mnie. Mało tego, powiem to całkiem serio, jest to najwygodniejsza hulajnoga, no jedna z najwygodniejszych hulajnóg, na jakich jeździłem, jakie miałem do testów, więc tutaj naprawdę było bardzo duże zaskoczenie, tym bardziej, że ostatnio testowałem Kukirin G2 Master i tam o komforcie jakimś takim super to no nie da się powiedzieć. No i druga zaleta to wyjmowana bateria. No nigdy wcześniej nie spotkałem się z takim rozwiązaniem w hulajnodze elektrycznej. Być może są takie hulajnogi, które mają wyciągane baterie. Ja nie miałem okazji takich testować, natomiast to mnie bardzo zaskoczyło. Mało tego, można sobie wyciągnąć i ładować tą baterię w domu. No to też jest ciekawa opcja, bo nie tylko, że wyciągniemy baterię, żeby wymienić, tylko można sobie ją po prostu gdzieś tam w domu czy gdzieś naładować po prostu, także to jest rewelacyjna opcja. Poza tym jest to zabezpieczone tym szyfrem, który samemu można sobie ustalić, więc genialna sprawa. Oczywiście hamulce hydrauliczne, no bo w takiej klasie hulajnogi no powinny być hydrauliczne zamiast tych na linkę. No i oczywiście fajnie, że są opony terenowe w zestawie. Oczywiście sztywność tej konstrukcji oraz sposób składania sztycy to jest też duży plus, no bo różnie bywało w hulajnogach elektrycznych, wiadomo, obejmy, a tutaj mamy, proszę bardzo, bardzo dobrze zabezpieczone, pewne i sztywne, więc jest to na pewno duża zaleta. No i oczywiście kompletne oświetlenie nocne, warto o tym wspomnieć, że są tutaj kierunkowskazy i mocny reflektor LEDowy. Nie zawsze to było w hulajnogach, a tutaj jest i warto o tym wspomnieć. No i taka ostatnia rzecz to oczywiście cena, no bo jest bardzo atrakcyjna, więc to też chyba można zaliczyć do zalet. Ogólnie bardzo przyjemna w jeździe hulajnoga, bardzo komfortowa, spoko, mógłbym ją polecić każdemu, kto szuka akurat takiego typu hulajnogi. Natomiast nawet najlepsza hulajnoga ma jakieś minusy, więc teraz może przejdźmy do minusów. Waga jednak troszkę za duża, więc może to spowodować pewien problem, jeśli ktoś będzie ją często chciał pakować do samochodu albo wnosić po schodach. No jednak te 37 kg robi różnicę, żeby nie było. To po prostu czuć, że o aspekcie prawnym to już może nawet nie będę wspominał. Co tam mógłbym jeszcze wymienić? Zasięg. Słuchajcie, no przy tej baterii no powinien być troszeczkę większy, także nie wiem, czy ta waga, czy po prostu Kukiriny już tak mają. Trzeba się przyzwyczaić do tego. Niby 23,2 Ah, a ledwo 50 km, no to jakoś tak trochę mi się mało wydaje. No i w zasadzie to chyba tyle. Będę robił jeszcze porównanie Kukirin G3 Pro do Kukirin G2 Master. Będzie ono niebawem na kanale, także kliknijcie sobie dzwoneczek, żeby po prostu nie przegapić. To tyle na dzisiaj. Cześć! Hulaja Kukirin G3 Pro, to naprawdę spoko jest wozidło. 1200 watów ma na koło, także jeździ się całkiem wesoło.
Kukirin G3 Pro to najlepsze wozidło. Mały Chińczyk się postarał, ta hulajka mnie dziś szkole nie jara. Kukirin G3 Pro, G3 Pro, siemano.